Cześć, tu Kasia, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słów o bezstresowym wychowaniu. Ostatnio właśnie zadaliście mi mnóstwo pytań na ten temat, co ja myślę o całej tej koncepcji bezstresowego wychowania. No więc, ponieważ ta koncepcja już tak naprawdę towarzyszy nam od dobrych 20 lat, już w czasie moich studiów pedagogicznych była omawiana przez niektórych, co bardziej takich zaciętych pedagogów, jej za i przeciw były omawiane. Wygląda na to, że ona tak szybko nie umiera i wygląda na to, że ciągle odbija się i dostaje jakichś nowych skrzydeł. Dlatego dzisiaj na ten temat parę moich uwag. Przede wszystkim myślę, że warto jest zastanowić się, skąd ta koncepcja się wzięła, gdyż bardzo wiele takich pomysłów, ideologii bierze się z osobistych przeżyć ich propagatorów, autorów, nie? Ja mam wrażenie, że ta cała koncepcja bezstresowego wychowania, która ma bardzo duży związek z tym, żeby wychowywać dziecko bez kar, wzięła się chyba z tego, że ludzie, którzy to zaczęli propagować, byli, podejrzewam, bardzo skrzywdzeni, byli karani w bardzo niewłaściwy sposób. Prawdopodobnie używano wobec nich przemocy fizycznej i werbalnej. I w akcie jakby reakcji na to, co się działo w ich życiu, tworzy się taki zlepek słowny, zlepek jakiś taki ideologiczny, który powoduje, że oni zanegowali w ogóle całkowicie całą tą kwestię kar w życiu, czyli to jest takie wylanie dziecka z kąpielą. Ponieważ ja jestem pedagogiem i mamą 5 dzieci, to mam takie swoje własne przemyślenia na ten temat i myślę, że taka pierwsza, najważniejsza rzecz to jest to, że my jako rodzice wychowujemy dzieci do realnego świata. Czyli nie do jakiegoś tam takiego, wiecie, kosmicznego bytowania, w którym wszystko jest idealne, wszystko jest cudowne, wszystko jest takie bezstresowe, wszyscy się rozumieją, bo jak dobrze wiemy, jest to absolutnie nierealne, ponieważ my siebie sami nie rozumiemy, pierwsze. Po drugie, bardzo często na tej planecie jesteśmy tak różni, że się nie rozumiemy, nie? W związku z tym ta cała koncepcja bezstresowego wychowania, czyli rozumienia każdej emocji dziecka, czy dziecko cię opluje, no to ty go musisz zrozumieć, nie? Czy dziecko cię kopnie, to go musisz zrozumieć, nie? Czy tamto, no to jest taka dosyć nierealistyczna, prawda? Bo mamy cały taki szereg zachowań, których społecznie nie akceptujemy, właśnie na przykład te wymienione. Albo takie sytuacje, które ja znam z praktyki, że właśnie dziecko wychowywane w ten sposób wygryzło kiedyś dziurę w policzku swojej koleżance, ponieważ nigdy nie zastosowano właściwej reakcji i feedbacku, bo ja nie mówię tutaj o biciu, łamaniu dziecka, o jakichś takich drastycznych metodach, które w ogóle są dla mnie obrzydliwe, ale to dziecko nigdy nie dostało takiego konkretnego feedbacku, posłuchaj, ja się na to nie zgadzam, tego nie możesz robić, to jest niewłaściwe, nie? Może przykład jest drastyczny, ale myślę, że dosyć czytelny. Dlatego też dzieciom trzeba komunikować, że istnieją tutaj pewne ramy i pewne reguły. I dodam, że im jaśniej my to komunikujemy, bez przemocy, tak? Bo to, że jesteś rodzicem, tutaj jest taka następna koncepcja, że my komunikując kary, pokazujemy, że silni mogą używać przemocy, nie? Ale o jakiej przemocy my mówimy? Halo! Kiedy my mamy po prostu, pokazujemy dziecku konsekwencje, w pewnym sensie zminiaturyzowane do tego, co nas czeka w dorosłym świecie. Prosty przykład. Jeżeli nie zapłacisz podatków, to nie przyjdzie pani ze skarbówki i nie powie: ja rozumiem twoje uczucia, ja rozumiem, że tobie się nie chciało wypełnić, albo ty chciałeś użyć te pieniądze na wakacje w Grecji, no wiadomo, wypoczynek jest taki ważny, prawda? Nie. Wiecie, oni momentalnie wysyłają jedno pismo, drugie pismo i już idzie, nie? I u nich kary 10 000, 20, 40 tysięcy. Teraz nawet mogą zająć ci konto, jeżeli chcą, nie? Bardzo szybko. Więc taki jest ten świat. W świecie, w którym jesteśmy, pewne rzeczy są postawione na sztywno i pewne rzeczy są pokazane w ten sposób, że za pewne postępowanie spotkają cię bardzo konkretne
i dosyć szybkie konsekwencje, tak? Następna rzecz, która jest tutaj taka dla mnie do zakwestionowania, to jest tworzenie wokół dziecka takiej atmosfery, że cały świat będzie się kręcił wokół niego. Oczywiście dodam, że jak dziecko jest malutkie, no to wiadomo, że cały świat kręci się wokół niego, prawda? Nosimy, przytulamy, przewijamy, karmimy, no po prostu bujamy, no chodzimy w wózeczku i wozimy w wózeczku, robimy te wszystkie rzeczy, które są absolutnie normalne, prawda? Ale gdy zaczyna nabierać coraz bardziej swojej świadomości, to uczymy go tego, prawda? Że nie wszystko kręci się wokół niego, co dodam, ma też okropny wpływ na relacje partnerskie potem, bo dzieci są po prostu, pozycja dzieci jest rozbuchana, podczas gdy tak naprawdę rodzice też tutaj powinni między sobą dokonywać, nie? Być blisko, aby móc zajmować się tym dzieckiem, no ale to jest jakby osobny temat. I to dziecko nabiera takiego przekonania, że gdy my mu nie pozwalamy dorosnąć do pewnych rzeczy, nie? Że na przykład jest coś takiego jak odraczanie potrzeb, nie? No wiadomo, maleńkie dziecko, karmisz piersią, no to przecież trzeba nakarmić, trzeba przytulić, nie czekasz z pieluszką, nie poczekaj z mokrą pieluszką, chociaż płaczesz 3 godziny. No to jest po prostu, to byłoby okrutne. Natomiast gdy dziecko już zaczyna wyrastać, zaczynamy odraczać pewne potrzeby, prawda? Zaczynamy, najpierw nagradzamy bardzo szybko, robimy różne rzeczy bardzo szybko dla niego, a potem wiemy, że odraczamy nagradzanie. Odraczamy też spełnianie wszystkich potrzeb. To jest tak jak my dorośli. My potrafimy pewne rzeczy wytrzymać, przetrzymać, na przykład uczestnicy maratonów, nie? Potrafią wytrenować w sobie coś takiego, że oni bardzo długo biegną, piją umiarkowane ilości, jedzą umiarkowane ilości i potrafią odłożyć pewne potrzeby odpoczynku, no te wszystkie potrzeby, które się wydają takie oczywiste, w imię tego, że oni po prostu chcą skończyć ten maraton. Marines w czasie swoich treningów, nie, są poddawani różnym treningom. To są dorośli ludzie oczywiście, tak? Ale to pokazuje tylko jedną rzecz, że odraczanie potrzeb jest naturalne. I dodam, że w takich sytuacjach naprawdę wytrzymują tylko ludzie, którzy byli nauczeni tego, że mogą to odroczyć, nie? Więc proces wychowania w dużym stopniu polega na tym, aby takiego człowieka ćwiczyć do wytrwałości, do cierpliwości, prawda? Ćwiczyć do tego, że nie jestem sam, że służę innym ludziom i że to jest bardzo ważne, bo po prostu my jesteśmy z natury egocentryczni i bardzo byśmy chcieli, żeby cały świat się koncentrował na nas. Ale potem wychodzimy w świat i świat momentalnie uczy nas bardzo prostej lekcji. Nie będzie się koncentrował na tobie, jeżeli jesteś słaby, jeżeli jesteś taki nadmiernie emocjonalny, nadmiernie coś tam, po prostu będziesz izolowany społecznie i twoje aspiracje nie spełnią się, ponieważ my przygotowujemy dzieci do świata, który będzie wymagał cierpliwości, będzie wymagał odpowiedzialności, będzie wymagał umiejętności sprostania stresowi. Dlatego też, gdy stawiamy jasne granice, nie? Że no, jasne, dwulatkowi jasno mówimy, posłuchaj, nie wolno bić twojej siostry, twojego brata, nie? I mówimy to jasnym, stanowczym głosem, to my wyznaczamy granice funkcjonowania różnych rzeczy. I to jest taki paradoks, który ja zobaczyłam, prowadząc rozliczne zajęcia z dziećmi, które miały problemy w pisaniu, w czytaniu. W związku z tym to nie były dzieci takie, wiecie, takie książkowe, nie? Że to wszystko idzie łatwo. Tu właśnie było dużo różnego rodzaju blokad, obciążeń, problemów. I ja zawsze prowadziłam zajęcia w ten sposób, że z ogromną sympatią do dzieci, bardzo je kochałam, świetnie się z nimi bawiłam, bardzo indywidualizowałam proces nauczania dla nich, dostosowywałam tak rzeczy, żeby im pomóc wyjść z problemu, ale nigdy, przenigdy nie dawałam sobie wejść na głowę. Uważałam, że one, tak jak dzieci, są godne szacunku, bo każde dziecko jest godne szacunku. I po prostu jest dla mnie straszne to, że ktoś może wykorzystać dziecko, nie uszanować dziecka. Ale w drugą stronę to tak samo działa. Ja jako dorosły też byłam godna szacunku. I dzieci bardzo szybko przekonywały się. I ja na przykład miałam taką sytuację wielokrotnie,
że dzieci, które były uważane za nieznośne przez innych trenerów, były kierowane do mnie, bo ty sobie, Kasia, dasz radę, i ja sobie dawałam radę z tymi dziećmi. Ale żeby dać sobie radę z takim dzieckiem, wcale według tej teorii to trzeba byłoby je poniżyć, ukarać, nie wiadomo co. Absolutnie nie. Z całym szacunkiem trzeba zakomunikować pewne granice i bardzo zdecydowanie, wytrwale po prostu ich przestrzegać. Kolejnym takim punktem, który tutaj budzi moje wątpliwości, to jest to, że to jest bardzo mało zindywidualizowane podejście do dzieci, ponieważ to jest trochę tak, jakby wszystkie dzieci były takie spokojne, kochane i ty się z nimi zawsze dogadasz. Podczas gdy, jeżeli znacie chociaż podstawy osobowości, teorii osobowości, gdzie mamy flegmatyka, sangwinika, melankolika i choleryka, wiemy, że każde dziecko będzie bardzo różnie reagowało w różnych sytuacjach życiowych i na przykład nagrałam taki filmik o trudnych dzieciach, którymi głównie są tutaj, akurat nie w tym przypadku byli cholerycy, chociaż każde dziecko może być trudne, tylko to był taki tytuł. Ale na przykład mały choleryk potrafi zdominować cały dom swoimi emocjami. I jedyny komunikat, jaki on rozumie, wyrzucając te emocje, rzucając się na ziemię, będąc agresywnym, wpadając w histerię, tupiąc, waląc nogami, to jest to, gdy ktoś staje naprzeciwko niego i powie: posłuchaj, tak nie wolno robić. Ja miałam w domu 2 choleryków w dominancie, sama jestem choleryczką i na przykład moje dziecko, gdy kończyło się oglądanie telewizji, pół godziny, potrafiło zrobić taki numer, że ja mówiłam: kochanie, przestań już oglądać telewizję, a ono mi zaczynało szlochać, płakać, zalewało się po prostu gilami. Komedia, dramat, po prostu dziecko umiera. I teraz, gdybym ja podeszła i powiedziała: ale zrozum swoje uczucia, ale o co ci chodzi? No, bardzo prosty był komunikat. On po prostu chciał, żeby obejrzeć więcej bajki, bo on uwielbiał oczywiście, jak dzieci, uwielbiał telewizję. I wtedy, gdybym ja nie znała teorii osobowości i zaczęła rozkminiać jego emocje, to po prostu w końcu by się skończyło w ten sposób, że ja uległabym mu, bo tego się nie da rozkminić, bo to jest czysta próba manipulacji. W związku z tym, wiedząc, z kim mam do czynienia, że mam do czynienia z cholerykiem, bo gdyby mi tak zareagował mój flegmatyk, byłabym bardzo zaniepokojona. Gdyby mi wpadł w histerię, gdyby po prostu coś zaczęło, wiedziałabym, że wydarzyło się coś naprawdę znaczącego. U choleryka jest to po prostu próba sił, bo to jest dziecko, które cię wystawia na co? Na próbę. Ono ciągle przesuwa granice. Jak miało 2 lata, to robiło, teraz ma 15 i robi dokładnie to samo. Za każdym razem, jak idzie do sklepu, pyta mnie: mamo, czy mogę kupić chipsy? A ja mówię za każdym razem: nie. Chyba że jest mecz. Bo po prostu taka jest natura, taka jest po prostu specyfika poszczególnych typów osobowości. I dla mnie znajomość tego typu jest podstawowa. Dlatego też, gdy my dostosowujemy sposób motywacji dziecka, tak jak ja w tym momencie, po prostu stanęłam jakby przed tym dzieckiem, tak naprawdę klękłam przed nim, bo dobrze jest rozmawiać z poziomu oczu i chwyciłam go tak za ramiona, nie przesadnie, nie sprawiałam mu bólu, o nie, ale po prostu nawiązałam kontakt, bo to było całe takie poprosiłam, żeby mi popatrzył w oczy i powiedziałam tak: natychmiast przestań tak robić. I reakcja nie była: ty mnie nie rozumiesz, ty mnie nie kochasz. Wiecie, co zrobiło moje dziecko? Wytarło nos i powiedziała: a tak próbowałem. I poszło się bawić dalej. Oczywiście za jakiś czas znowu rzuciło mi rękawice, bo to jest taki typ dziecka. Najlepsze jest to, że ten typ dziecka później w życiu robi dokładnie to samo. On rzuca wyzwanie życiu. I jeżeli życie mu rzuca wyzwanie, on mówi: okej, ja stanę do tego. Tylko jeżeli było nauczony właściwych reakcji, ono po prostu wie, że można to robić w granicach. Bo inaczej, i gdybym ja zaczęła rozumieć te emocje, zaczęła nie wiadomo co robić, to ja bym go nauczyła tego, że on może w ten sposób działać, że on na mnie wszystko wymusi,
A co więcej, może być, bo tak naprawdę te zachowania też czasami prowadziły do agresji, że może być agresywny. I teraz mamy takich ludzi wokół siebie pełno. Ja nie mówię, że oni byli wychowani bezstresowo, ale mówię o tym, że po prostu trzeba zachować indywidualizację procesu wychowania. I dla tych rodziców, którzy po prostu bardzo chcą być dobrymi rodzicami, radziłabym właśnie trochę poznać swoje dzieci, poczytać na ten temat. Myślę, że niedługo wypuszczę też kurs taki online na temat tego właśnie, jak podchodzić do każdego dziecka ze względu na jego osobowość, bo dla mnie to było bezcenne. Dla mnie to było bezcenne. I to powodowało, że moje dzieci przesuwały się z tego punktu bycia takim egocentrykiem, bo każde dziecko jest egocentryczne na początku, bo musi krzyczeć, musi płakać, żeby przetrwać. Ale do tego 18, 20 czy któregoś roku życia mamy go przesunąć w takie miejsce, kiedy ono będzie w dobry sposób egoistyczne, tak? Czyli będzie asertywne, ale będzie umiało współpracować, tak? Czyli przejdzie z nami te fazy zależności, niezależności do współzależności, jak mówi Covey, zresztą mówiłam o tym w jednym z filmików. Następna rzecz, która dotyczy bezstresowego wychowania, to jest to, że ja obserwowałam w pracy z dziećmi, że rodzice, którzy to stosowali, nie byli szanowani przez swoje dzieci. Po prostu nie byli szanowani przez swoje dzieci, ponieważ rodzic, który nie stawia granic, jest słabym oparciem. To jest tak jak tutaj, nie? Powiedzmy, jest płot w moim ogrodzie, czy tam z tyłu przy tych ławkach, nie? I to jest granica, nie? To z jednej strony oddziela nas od sąsiadów, nie pozwala przejść różnym rzeczom. Ja się też mogę o to oprzeć, nie? Gdybym, nie wiem, tam zasłabła, to ja się po prostu oprę o ten płot, nie? I właśnie to mówią granice w naszym życiu. One nas z jednej strony ograniczają, ale z drugiej strony uwalniają nas do różnych rzeczy, nie? Bo my znamy zakres naszych odpowiedzialności, znamy zakres tych różnych rzeczy, których nam wolno i które nam nie wolno. Bezstresowe wychowanie też zawiera w sobie taki błąd tutaj, nie? W definicji samej, ponieważ nie można dziecko wychować bez stresu, gdyż świat po prostu jest pełen stresu. I różne rzeczy tak naprawdę będą się działy. Dlatego moim zdaniem lepiej byłoby sobie nauczyć dziecko radzić z tym stresem i stawiać mu powolne wyzwania. Na przykład myśmy robili to w ten sposób, że nasze dzieci, niektóre chodziły do szkoły muzycznej, niektóre uprawiają sport, w zależności od pasji, nie? Moich dzieci. Ale nasze dzieci systematycznie były z nami w sytuacjach, że na przykład występowały na scenie, dawały koncerty, były w różnych sytuacjach, które są stresujące, ale były z nich z całym naszym wsparciem. I ja myślę, że tu jest ten klucz, nie? Że jeżeli my staramy się zrozumieć wszystkie emocje, a uważam, że nie da się wszystkich zrozumieć, po prostu nie da się, to można spędzić całe życie wtedy, to chyba trzeba byłoby się w klasztorze zamknąć albo w jakimś takim miejscu odosobnienia, ashramie i tylko myśleć o sobie, a nikt tego tak naprawdę nie robi. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego, ale na pewno jesteśmy się nauczyć w stanie takich mechanizmów, które dają nam radość, które rozwijają nasze pasje, ale one zazwyczaj wiążą się z tym, że musimy pokonać stres rozwoju, stres oporu, stres zniechęcenia, stres rozczarowania, stres własnych niepowodzeń. I tutaj dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby postawić na to, żeby dawać dzieciom wsparcie w pokonywaniu stresu w sposób kontrolowany. Poza tym, moim zdaniem, najwięcej stresu w życiu dziecka to nie jest kwestia tego zrozumienia jego emocji, różnych innych rzeczy, chociaż dodam, oczywiście jest to bardzo ważne. I ja tego w ogóle nie neguję, bo ja bardzo dużo spędzałam czasu z dziećmi rozmawiając o tym, co przeżywają, jak widzą różne rzeczy i tak dalej. Natomiast dużo większą uwagę przyłożyłabym na przykład do jakości związku rodziców, nie? Czy rodzice się kłócą, że nie? Albo są ciche dni, albo są napięcia. Uważam, że dziecko takie rzeczy dużo bardziej odbiera, niż to ciągłe takie zaabsorbowanie tym jego światem, które moim zdaniem jest tutaj przesadne. W takim razie w tym bezstresowym wychowaniu moim zdaniem dużo bardziej też istotne jest to, żeby wziąć pod uwagę to, na przykład jak szybko dziecko jest oddzielone od rodziców, nie? Jak szybko idzie do żłobka, jak szybko idzie do przedszkola. To są
bardzo stresogenne czynniki, o którym tutaj się za bardzo nie wspomina. To jest bardziej akcent na to, żeby spać razem, żeby się przytulać i tak dalej. Oczywiście ja jestem za tym, żeby bardzo dużo przytulać dzieci i nawet spałam. My spaliśmy z naszym pierwszym dzieckiem, co skończyło się tym, że jak w końcu zaczęło mówić, a szybko zaczęło mówić, to stwierdziło, że woli spać samo. A jeśli chodzi o przytulanie, to widziałam takie sytuacje, że była taka rodzina, gdzie było 5. najmłodsze dziecko i wszyscy to dziecko nosili. I to dziecko miało tak dosyć noszenia, że się wydzierało na rękach i usypiało, uspokajało się w łóżku. Więc znowu co to pokazuje? Trzeba to zindywidualizować. Po prostu proces wychowania musi być zindywidualizowany. Każde dziecko jest inne. Trzeba zobaczyć, jakie dziecko ma języki miłości, trzeba zobaczyć, jaką ma osobowość i potem rozwijać jego pasję i płynąć, tworząc bezpieczne środowisko, gdzie rodzice mają sprawną komunikację między sobą, gdzie jest szersza rodzina, ale dziecko może w bardzo spokojny sposób sprostać jakimkolwiek wymaganiom, prawda? I sytuacjom, które będą dla niego może mało komfortowe. Podsumowując, wychowanie bezstresowe jest moim zdaniem taką trochę fantasmagorią, absolutnie niemożliwą do wykonania. Uważam, że dom powinien być bezpiecznym portem, gdzie jest 2 dorosłych ludzi, którzy są na tyle silni, aby wychować małego człowieka i przejść z nim tą jego indywidualną ścieżkę do dorosłości. Bez względu na to, czy bocian przyniósł nam flegmatyka, choleryka, melancholika, sangwinika, czy też w tej całej opakowaniu high need baby, bo mamy też przecież takie dzieci, nie? To znaleźć taką ścieżkę, w której to dziecko potem stanie z odwagą do życia, z siłą i z takim wewnętrznym przekonaniem, że dana mi była siła, jeszcze raz powtarzam, siła do tego, aby stanąć wobec wyzwań, bo to nieuchronnie je czeka, jakie niesie przed sobą życie. To na tyle. Do zobaczenia.